Zapewne część z Was usłyszała już o tym, że nasz rząd zamierza iść na walkę z wynajmującymi mieszkania, a w szczególności z tymi, którzy wynajmują na krótki najem. Ale o tym będzie jedna z naszych najbliższych audycji i dlatego warto subskrybować ten kanał. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na wiele komentarzy, które pod ostatnimi naszymi filmami na YouTube się pojawiły, w których jedni z Was mówią, że Polska to jest dziwny kraj, gdzie mieszkania nieustannie drożeją, a w innych krajach ceny tych mieszkań spadają. Inni twierdzą wręcz odwrotnie, nieprawda, to są inne kraje, w których bardziej rosną ceny. I postaram się odpowiedzieć po pierwsze na to, na którym miejscu jest Polska, a po drugie postaram się odpowiedzieć również, jak wyglądają te zmiany cen w poszczególnych miejscach Polski oraz czy inwestowanie w nieruchomości naprawdę chroni majątek, a może jest to tylko mit. Ale jeszcze raz przypominam, jeśli chcesz wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, poznawać najnowsze trendy i zmiany w prawie, no to subskrybuj nasz kanał. Zapraszam też do zajrzenia na stronę symen24.pl, gdzie ta audycja znajdzie się wzbogacona o wykresy, które zobaczysz w takiej większej, statycznej formie i z możliwością powiększania lepszą niż w filmie na kanale YouTube, a znajdziesz tam także również kursy o obrocie nieruchomościami. Zapraszam, zaglądaj tam. Przechodząc jednak do zasadniczego tematu, czyli do tego, czy inwestowanie w nieruchomości, na przykład w mieszkania, pozwala chronić kapitał, muszę zrobić krótkie wprowadzenie. Wykresy, które Wam pokażę, będą pochodziły na przykład z Eurostatu albo z naszych opracowań opartych na danych publikowanych przez Narodowy Bank Polski. I jaki jest wspólny mianownik tych opracowań? No, wspólny mianownik jest taki, że na przykład jeżeli prezentujemy indeksy cen, czyli to, jak ceny się zmieniają na przykład w czasie, to takim bazowym poziomem 100 punktów jest poziom 2015 roku, przy czym Eurostat jako bazę przyjmuje pierwszy kwartał 2015, a my średnią cenę dla 2015, co jednak nie powinno bardzo wpływać na wynik analizy. Po drugie też pragnę Wam zwrócić uwagę, że dane prezentowane przez Eurostat odnoszą się do całych państw, do średnich dla Polski, Portugalii, Niemiec itd. A jak widzicie na tym wykresie opracowanym na podstawie danych NBP o zmianach cen transakcyjnych mieszkań, cen nominalnych, zwracam uwagę, to zobaczycie sobie, że w 17 największych miastach Polski, które bada NBP, te zmiany wyglądają inaczej. I na przykład można powiedzieć, że indeks najbardziej wzrósł w Zielonej Górze. Jest to top 1, chociaż ceny w Zielonej Górze nie są najwyższe. Na ostatnim miejscu, czyli top 17, jest Olsztyn, top wśród tych wielu miast, a Warszawa, zobaczcie, Warszawa leży we wzrostach cen mieszkań, podkreślam słowo wzrostach nominalnych cen mieszkań, leży znacząco poniżej średniej dla tych 7, 10 czy też 6 największych miast liczonych bez Warszawy. Warszawa jak gdyby ciągnie tę średnią w dół, ale to są wzrosty cen, a nie ceny, bo jeżeli chodzi o ceny same, to można powiedzieć, że ceny nominalne Warszawa jest jednym z miast, które ciągnie te ceny bardzo, bardzo mocno w górę. Możemy też również przyjrzeć się przygotowanemu przez Eurostat wykresowi, na którym widzimy kwartalne zmiany indeksów cen mieszkań w różnych krajach. Ta taka nieustannie rosnąca niebieska linia to jest Polska i wykres ten chodzi do drugiego kwartału 2024. Nowszych danych jeszcze nie ma, no bo przypominam, że Eurostat zbiera dane
z takich urzędów krajowych, jak na przykład polski GUS, z ich odpowiedników i potem je gdzieś tam publikuje. No i cóż my tutaj możemy zaobserwować? No możemy zaobserwować, że właśnie w Polsce ceny rosną, a w innych krajach, na przykład w Niemczech, ta zielona linia, no to ceny spadają. Już jest trochę inaczej, jeżeli spojrzymy się na przykład na Holandię, na której widzimy również spadek, ale i takie odbicie. I wiele osób, wielu z Was właśnie komentujących na YouTubie, chyba na podstawie takich danych publikowanych przez różne media mówi: ale w Polsce ceny nieruchomości rosną najbardziej w Europie, rosną straszliwie i w ogóle nasz rząd i nasze władze są nieudolne i powodują wzrost cen. I owszem, prawdą jest, że działania naszych władz, na przykład bezpieczny kredyt 2%, przyczynił się potężnie do wzrostu cen mieszkań w Polsce. Nie tylko zresztą ten bezpieczny kredyt, ale wiele różnych czynników, również leczenie naszej gospodarki, czy też chronienie jej przed skutkami pandemii COVID. No ale pandemia COVID, w odróżnieniu od pandemii bezpiecznego kredytu 2%, dotknęła, można powiedzieć, wszystkie kraje europejskie. Jak więc wygląda faktycznie miejsce Polski w tym wzroście cen mieszkań i to jeszcze, jeżeli przeliczymy ten wzrost poprzez współczynnik inflacji. To znaczy, jeżeli spojrzymy się na zmianę indeksów cen z uwzględnieniem inflacji. Od razu wyjaśniam, że wiem i Wy też powinniście wiedzieć, że nieruchomości nie znajdują się w koszyku inflacyjnym, ale jest to porównanie bardzo, bardzo często stosowane, nawet przez Eurostat. I jak widzicie na tej mapie, na którym miejscu jest Polska? Ani na pierwszym, ani na drugim, ani na trzecim, tylko na 10. miejscu pokazującym wzrosty cen mieszkań. Można powiedzieć, jest też na jednym z topowych miejsc, jeżeli mamy zamiar spojrzeć się na większe kraje w Europie, no bo cóż z tego, że znacznie powyżej Polski jest Litwa czy Portugalia, jeśli to są znacząco mniejsze kraje ludnościowo, powierzchniowo, potencjałem gospodarki ogólnym niż Polska. Na tym wykresie możecie zobaczyć sobie miejsce Polski w tej tabeli i porównać wzrosty z innymi krajami. No, nasze wzrosty nie są największe, ale też nie są najmniejsze w tym porównaniu. Przyjrzyjmy się jednak, jak to wygląda na linii czasu. No i możemy zobaczyć, że ta najwyższa w ostatnich czasach linia zielona odpowiada Portugalii. Powiedziałem, jest to kraj mniejszy niż Polska. W Polsce faktycznie ceny rosną i nie przeżyły tego dołka, które miały rozwinięte gospodarki na świecie. Przy okazji warto przyjrzeć się tej najniższej linii, czyli zmianom cen, czy też indeksu cen mieszkań we Włoszech. I jak widzimy, to w zasadzie jest od wielu lat nieustanny spadek. Po prostu, jak widać, oczywiście są jakieś ogólne sytuacje gospodarcze, cykle gospodarki światowej, które wpływają na lokalne rynki nieruchomości, ale wiele też zależy, czy też może zależeć od władz lokalnych i przecież wiemy to dokładnie właśnie z Polski. Przyjrzyjmy się temu wykresowi, który na takim zbliżeniu pokazuje już tylko 2 rynki mieszkań. Jeden rynek, ten wskazany strzałką, to jest Polska, ten drugi to Niemcy. I to są indeksy cen przeliczone przez inflację. I widzimy, że oczywiście u nas gdzieś tam na początku tego wykresu, czyli około 2010 roku, ceny były dosyć wysoko, po czym one bardzo mocno spadały o nawet kilkanaście procent, po czym się odbiły i w zasadzie można powiedzieć idą w górę z takim dołkiem gdzieś w 2022 roku, po czym znów następuje ich odbicie.
Tymczasem w Niemczech, które rosną mniej więcej tak samo jak Polska i gdzie ten rynek zaczyna się przełamywać również w tym samym momencie jak Polska, spadek cen nieruchomości denominowany inflacją trwa dłużej. Można powiedzieć, że niemal do tej pory, czyli do drugiego kwartału 2024, ostatniej daty prezentowanej na tym wykresie. Jakie wnioski można z tego wyciągnąć? No po pierwsze, można zauważyć, że te zmiany cen, które są przeliczane przez inflację, nie są już tak imponujące jak indeksy, które widzieliście na początku. Tam były wzrosty cen nominalnych ponad 200%, właściwie indeksów cen nominalnych ponad 200%, dwukrotne wzrosty cen. Jeżeli spojrzycie się na ten wykres, no to zobaczycie, że to w ogóle nawet nie zbliża się w Polsce do 200%. Zobaczycie też, że jednak był jakiś spadek, tak samo jak w niemieckiej gospodarce. Nasz rynek nagle zaczął się łamać, ale odbił, uratował się. Znowu powiem to słowo bezpieczny kredyt 2% uratował rynek nieruchomości, czego skutki odczuwamy do dnia dzisiejszego. Ten wykres powinien dać jednak również do myślenia, bo jeżeli na przykład wyobrażamy sobie, że ktoś kupił mieszkanie w 2010 roku, to przez 14 lat z uwzględnieniem inflacji jego zarobek był 140%, co znaczy, że jednak jeżeli włożył pieniądze w tę taką jakąś przeciętną, średnią nieruchomość, która tak naprawdę nie istnieje, no to w Polsce mógł zarobić. To warto również w takim razie byłoby to przeciętną, średnią nieruchomość przemnożyć sobie przez różnicę wzrostów cen w tych różnych miastach, czy też w waszych lokalnych miastach niewymienionych w tabeli NBP, bo wtedy może się okazać, że oczywiście w jednych miejscowościach zarabiałem więcej, w innych mniej, ale, zawsze jest jakieś ale, tu jest pewien fałsz. W tych cenach transakcyjnych uwzględnione są mieszkania, którymi obracamy dzisiaj. Ceny są liczone według tego, co jest sprzedawane na przykład w drugim kwartale 2024, w drugim kwartale na przykład 2023 albo w drugim kwartale 2010 roku. I problem polega na tym, że w drugim kwartale 2024 w tym ogólnym obrocie mamy duży udział mieszkań, które były kupione po 2010 roku, które często są sprzedawane i są położone w ogóle w budynkach nowocześniejszych niż te budowane w 2010 roku. Są lepsze w klasie energetycznej, są lepiej zaprojektowane albo bardziej pod nasze obecne potrzeby zaprojektowane. Nie zestarzały się jeszcze tak jak te mieszkania sprzed tych kilkunastu lat. I to trzeba sobie powiedzieć, jeżeli patrzymy się na te średnie, to jeżeli kiedyś indeks wynosił na przykład 100 albo 110, a dzisiaj wynosi 145, to nie znaczy, że to mieszkanie stare wzrosło właśnie o dokładnie tą różnicę indeksów. Może być tak, że to mieszkanie stare, jego cena wzrosła znacznie mniej, a te ceny nabijają mieszkania nowe. Tak więc patrząc się na ten efekt mieszkań nowych i starych oraz efekt lokalności rynków, dopiero wtedy możemy przyglądać się, czy inwestowanie w nieruchomości faktycznie chroni kapitał. No i tutaj też oczywiście można mieć dwie szkoły, bo jedni mogą twierdzić, kupiłem w 2010 i ta cena wynosiła 110 punktów, a teraz jest tylko 140, więc to marny zarobek. Inni mogą powiedzieć, ale ja kupiłem na przykład w 2013-2014 cena wynosiła 90 punktów, a teraz wynosi 145. Inni mogą powiedzieć, ale ja kupiłem na przykład w 2013
tym 14-13 cena wynosiła 90 punktów, ale ja sprzedałem w 2022 i cena wynosiła na przykład 120 punktów. Jak widać, to porównanie zależy też od porównującego, efekt tego porównania, bo każdy mógł wejść w inwestycje w dobrym i złym momencie. Od razu też widać, że tak naprawdę nie ma sensu zastanawiać się, jeżeli kupujesz mieszkanie na swoje własne potrzeby życiowe, czy warto je kupować dziś, jutro, czy za 5 lat, bo patrząc się na to po prostu potrzebujesz mieszkania, a cena jego może się po prostu zmieniać i raz będzie lepsza, raz będzie gorsza, ale czy możesz czekać w swoim życiu, kiedy planujesz na przykład rozwój swojej rodziny, na to, że za 10 lat może ceny nieruchomości spadną, a czy zawsze sprzedasz wtedy, kiedy cena mieszkań jest na górce, a może na przykład dojdzie do wielkiej zmiany w Twoim życiu wcześniej, czy to rozwodu, czy też zmiany miejsca życia, miejsca pracy i będziesz potrzebować mieszkanie sprzedać wcześniej, nie czekając na tę górkę. Zastanów się nad tym. Jednak reasumując, nie można powiedzieć, że polski rynek nieruchomości jest najgorszym rynkiem nieruchomości w Europie, że u nas mieszkania są najmniej dostępne, czy też drożeją najbardziej w Europie, bo to jest po prostu nieprawda. Patrząc się z drugiej strony, nie można powiedzieć, że Polska jest również paradoksalnie najgorszym rynkiem, bo ceny nieruchomości nie rosną. Nie, Polska nie jest ani na czele, ani na końcu jakichkolwiek zestawień w tym miejscu. Gdzieś jesteśmy, w środku peletonu, można powiedzieć, może nawet nie w środku, przesunięci w stronę tych krajów bardziej drożejących, ale naprawdę nie mamy najgorszego rynku nieruchomości w Europie. Patrząc się jednak na te wykresy, które pokazują, jak w sumie niewielki w ciągu wielu lat jest wzrost indeksów cen nieruchomości przeliczanych przez inflację, warto zastanowić się, czy dobrą strategią inwestowania jest ta strategia, która polega na kupieniu mieszkania i trzymaniu tego mieszkania w nieskończoność, płaceniu czynszu i nie wynajmowaniu tego mieszkania. Wydaje mi się, że to nie jest strategia dobra, bo dopiero kupienie mieszkania i zarabianie na jego wynajmie pozwala osiągnąć naprawdę korzyść z inwestowania w nieruchomości. Taka nieruchomość, która nie przynosi dochodu, to jeżeli jest mieszkaniem, to z pewnością powoduje również duże koszty, chociażby w postaci czynszu płaconego do administracji za utrzymanie mieszkania, i jak na razie dzisiaj jeszcze niewielkiego podatku związanego z posiadaniem nieruchomości. Ale trzeba pamiętać, że już pojawiają się głosy na temat tego, że warto by wprowadzić podatek katastralny, podatek związany z posiadaniem nieruchomości. I też widzimy wypowiedzi członków rządu, które mówią o tym, że należy na przykład ukrócić albo raczej znormalizować, opanować, dowiedzieć się, ile zarabiają wynajmujący i być może w domyśle położysz na tym rękę Urzędu Skarbowego, dokładniejszą rękę, należy wprowadzić jakieś rejestry wynajmujących, zezwolenia i tak dalej. Na ten temat będzie jedna z naszych najbliższych audycji na kanale, więc jeżeli chcesz się o tych zmianach, planowanych zmianach dowiedzieć, to subskrybuj nasz kanał, dowiesz się wtedy, kiedy będzie ta audycja. Poza tym dowiesz się również z innych audycji naszych nowych, o trendach, o zmianach w prawie, o tym, jak działa rynek nieruchomości, a przypominam jeszcze raz, na stronie symon24.pl tę samą audycję z wykresami w formie statycznej oraz liczne inne audycje i kursy obrotu nieruchomościami znajdziesz. Zapraszam, zaglądaj na tę stronę. Zapraszam również do wspierania naszego kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. Zobacz sobie, co dostają Ci wspierający na playliście dla wspierających. Cześć, trzymajcie się.
I od razu też przepraszam za ewentualne odgłosy prac budowlanych, które słyszeliście w tle, no ale jest to po prostu budowa moja i niestety praca wre. Cześć.